Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie, moi kochani. W dzisiejszym odcinku będziemy pracować farbami olejnymi. Przyznam Wam się szczerze, że już troszeczkę mam przesyt z malowaniem ostatnio zimy i zimowych pejzaży. Postanowiłam więc zrobić krótką przerwę, bo jakoś tak zatęskniło mi się troszeczkę za kolorami wiosny, kolorami lata i myślę, że w te zimowe dni, tą zimową aurę dobrze nam czasami zrobi troszeczkę takie wejście również w piękny, żywy kolor, który wynika z mocnego oświetlenia słoneczka. Więc dzisiaj skupiłam się na namalowaniu tafli wody właśnie w takie letnie, piękne popołudnie, gdzie zakwitły nam na naszej wodzie lilie. Pojawiły się również liście i skupiłam się na różnorodnej problematyce. Tym razem będziemy pracować w taki sposób farbami, żeby pokazać, że mamy do czynienia z materią wody, że wszystko, co się na niej znajduje, musi się również w niej odbić. I odpowiednie oczywiście łączenie barw na palecie, wykorzystanie różnorodnych łączeń kolorystycznych oraz gładkich przestrzeni rozmazów grubą szpachlą z takimi drobniejszymi, małą szpachelką wykonywanymi grubymi strukturami. To wszystko dzisiaj właśnie w naszym odcinku malowania lilii na wodzie. Gorąco Was zapraszam i mam nadzieję, że będziecie się oczywiście doskonale bawić. Przystępujemy do pracy. Dzisiaj malujemy farbami olejnymi. Na palecie sporo różnych barw. Są zarówno kolory ciepłe, jak i chłodne. Popatrzcie, różne odcienie różów, kolorów cielistych, ale też mnóstwo odcieni pięknych zieleni, od takich najjaśniejszych poprzez bardzo głębokie. Będziemy pracować sobie pędzlami właśnie nylonowymi, płaskimi, szerokimi, mniejszymi, oczywiście szpachelkami. Format 60 na 60, jak widzicie, całkiem spory płótna. No i teraz tak, malując lilię na wodzie, musimy stworzyć piękną, oczywiście taflę wody z mocnymi rozmazami. W związku z tym, tak jak zazwyczaj, podczas malowania farbami olejnymi proponuję najpierw nawilżyć całe płótno delikatnie olejem, zanim w ogóle przystąpimy do malowania. Tutaj w pojemniczku mam olej, biorę sobie teraz pędzel, taki szeroki, on będzie najwygodniejszy i szybciuteńko spróbuję przepracować troszeczkę to płótno. Przede wszystkim po to, aby ta farba miała szansę za chwilę wsiąknąć odpowiednio, rozprowadzić się na tym płótnie i żeby kolory mogły pięknie się ze sobą łączyć. Oleju nie może być za dużo, pamiętajcie, więc warto jest zrobić naprawdę taką w miarę cienką warstwę, którą później można jeszcze przetrzeć delikatnie bawełnianą ściereczką, no tak, aby ściągnąć po prostu nadmiar tego oleju. Dobrze. Teraz, tak jak już mówiłam, delikatnie, zobaczcie, zetrę nadmiar oleju, taką bawełnianą ściereczką, gdzieś z jakiejś starej podkoszulki można sobie pociąć takie ściereczki, one są w zasadzie chyba najlepsze, najlepiej chłoną tak naprawdę i wodę, i olej, w zależności od tego, jakimi farbami sobie pracujemy. No, myślę, że już jest w porządku.
płótna. Zaczynamy sobie nakładać teraz najjaśniejsze elementy, czyli przede wszystkim biały kolor. Biel, która będzie nam pięknie współpracowała ze wszystkimi innymi barwami. Farba olejna jest bardzo gęsta, wiemy o tym, w związku z tym czasami trzeba dodać jednak odrobinę tego medium. Może być medium olejno-żywiczne albo po prostu olej lniany do farb olejnych. I nałożymy sobie troszeczkę tej bieli po to, żeby te kolory później były pastelowe, żeby miały takie jasne, delikatne przejścia. Dołożymy troszeczkę teraz oleju, żeby przerobić na palecie samą farbę białą. Kompozycja, jak to często bywa w moich obrazach, będzie diagonalna, czyli ukośna. Chciałabym, żeby przede wszystkim tutaj po tym skosie szła mi taka piękna strefa światła, natomiast główne elementy roślinne pojawią się tu i dla zrównoważenia delikatnie w górnym narożniku. Dzisiaj malujemy samą wodę. W ogóle nie będzie tutaj nieba. W związku z tym nie potrzebujemy linii horyzontu. Skupiamy się tylko na samej strukturze wody i liliach z pięknymi liśćmi. Dobrze, biel została już położona. Teraz innym pędzlem, może być jakikolwiek mniejszy, popatrzcie, może być szczeciniak, nylonowiec, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Będę nakładała poszczególne kolory, które stworzą mi tą partię wody. Tutaj ta górna część jest oczywiście trzecim planem, będzie znacznie dalej. Ona musi być tak naprawdę rozmyta. W związku z tym chciałabym, żeby tutaj się pojawiły kolory takie pastelowe, troszeczkę bardzo jasnej żółcieni. Możemy dodać do tego odrobinę takiego jasnego, cielistego różu. Kaweczka fioletu. Tutaj mam taki bardzo ładny fiolet, bardzo piękny, głęboki, ale trzeba z nim uważać, bo on jest naprawdę bardzo silnie kryjący. Więc jeżeli chcemy, żeby to był taki delikatny kolor, możemy go wymieszać na przykład z takim bardzo jasnym błękitem. On się wtedy zrobi nam taki bardziej pastelowy zdecydowanie. Dobrze, teraz troszeczkę ultramaryny. To jest taki bardzo głęboki, niebieski kolor, chłodny. On przepięknie się prezentuje, na przykład w połączeniach z różnymi innymi barwami. Dodając na przykład odrobinkę czerni, zyskujemy taki już naprawdę głęboki, przełamany kolor. On jest często nazywany przez różnych producentów jako navy, czyli taka bardzo, poparcie głęboka kolorystyka błękitu w połączeniu właśnie z odrobiną czerni. Kolor śliczny, naprawdę taki mocno głęboki i odrobineczkę gdzieniegdzie takiej oliwkowej zieleni, która powinna nam się również tutaj pojawiać. Te kolory muszą się pięknie ze sobą wszystkie później przenikać. Dobrze. Spróbujemy je troszeczkę od razu przepracować czystym pędzlem, zobaczcie, szerokim, płaskim. Popracujmy w taki sposób, żeby kolory ładnie nam się zaczęły rozprowadzać po tej bieli i tworzyć po prostu taką piękną taflę wody. Na razie pracuję, zobaczcie, w dół, pionowymi ruchami, ale na pewno będę chciała troszeczkę zaburzyć te ruchy, dlatego że woda z reguły odbija w taki, popatrzcie, sposób, że zniekształca nam dane motywy odbijające się w niej. W związku z tym warto tak naprawdę przejechać raz w jedną, raz w drugą stronę.
Dobrze, na tym etapie na razie to zostawmy i przejedziemy sobie teraz w dół. Tutaj będzie pierwszy plan, w związku z tym dużo mocniejsze kolory. Na początek nałożę troszeczkę tego navy, który stworzyłam z ultramaryny i z czerni. Jeszcze odrobinkę czarnego, tak żeby ten kolor był naprawdę głęboki. O, właśnie teraz jest pięknie. Dodam do tego kapkę takiej bardzo ciemnej, głębokiej od razu zieleni. To również taka deep, głęboka zieleń. Dobrze, żeby te kolory były mocniejsze, od razu podprowadzam trochę więcej farby szpachelką, która później przy rozmazie pozostanie mi jako taka silna warstwa kolorystyczna. Zobaczcie, tam pod spodem był biały kolor, więc szpachelka bardzo ładnie pracuje zarówno na tej farbie, jak i na tym podkładzie, który zrobiłam wcześniej tym samym olejem. Bardzo dobrze się rozprowadzają od razu kolory. Powprowadzamy teraz sobie właśnie tutaj troszeczkę różnych pięknych takich odcieni. Popracujemy również tymi zieleniami. Tu jest taka piękna zieleń oliwkowa. Bardzo soczysta, zobaczcie, przepiękna. Tutaj na te takie mocno oświetlone, wystające elementy damy troszeczkę tej zieleni i od razu gdzieś jeszcze tutaj tą zielenią połączoną z takim bardzo cielistym, naturalnym kolorkiem damy tutaj na ten daleki trzeci plan, tak żeby troszeczkę wzmocnić te kolory, które są nieco za blade. Bardziej to nawet widać w strukturze płótna, że te miejsca wymagają po prostu więcej farby, a tak naprawdę to głównie szpachelka nam tutaj pomaga w nakładaniu tej takiej większej ilości od razu i rozprzestrzenianiu w bardzo prosty sposób na płótnie właśnie kolorów. Niech tam od góry troszeczkę schodzi nam tej jasnej farbki. Ta jaśniuteńka żółć jest również taka przepiękna, no tutaj cudownie nam ociepla te miejsca wszystkie. I jeszcze troszeczkę z tym różem połączona. Pod spodem, popatrzcie, była ultramaryna położona i teraz stworzył nam się bardzo ciekawy kolor, który nawet wcale nie wszedł w zieleń, tylko w jakiś taki delikatny, przełamany beż, troszeczkę szarości nam się pojawiło. Troszeczkę tego różu jeszcze i odrobinkę fioletu dajmy tutaj na górę, tak wzmocnimy sobie troszeczkę ten kolor, ale przy odpowiednim przerobieniu, popatrzcie, szpachelką on będzie taki naprawdę delikatny. I jeszcze odrobineczkę tutaj nieco mocniejszej ultramaryny. Jednak te kolory tutaj na trzecim planie naprawdę muszą być znacznie mimo wszystko delikatniejsze. No i teraz taki bardzo jasny, niebieściutki kolorek, który może nam się tutaj pojawić pomiędzy tym wszystkim. On będzie bardzo ładnie tutaj pracował nam na naszej tafli wody. Przepięknie pastelowo łączy się z innymi farbami. Troszeczkę bieli jeszcze do tego. Zróbmy tutaj już tak naprawdę jaśniutko, żeby tutaj widać było, że to słońce nam pięknie pracuje od lewego narożnika, idąc przez sam środek pracy, przez samo to centrum, poprzez tutaj cały dół.
Dodam tutaj troszeczkę tej farby. Jeszcze więcej światła tutaj ku górze. Tutaj pojawią nam się takie piękne liście z liliami i tutaj aż się prosi już taki efekt zaczątku tego światła na naszych, popatrzcie, liściach, właściwie tymi jasnymi takimi żółcieniami, które pięknie tutaj naprawdę łapią nam to słońce. Jeszcze ultramaryna z czernią, jako taka mocna tutaj głębia, bo już tutaj mamy do czynienia z pierwszym planem i pamiętajmy, że to jest bardzo ważne, żeby to właśnie już tutaj pojawiły się nam silne kontrasty. Dobrze, i teraz spróbujemy jeszcze raz delikatnie przepracować właśnie tym szerokim pędzlem. Musimy mieć taki pędzel, który nie będzie nam pozostawiał śladów. Spróbujemy takim zupełnie czystym. Bardzo delikatne dotknięcia dosłownie, tak żeby te kolory pozostały takie piękne, świeże, tak jak są, tylko żeby one delikatnie, szczególnie tutaj od góry, nam się troszeczkę rozmyły. Wtedy pokażemy jeszcze piękniej tą samą właśnie strukturę wodzy. Cały czas szmatka, muszę cały czas wycierać pędzel. I teraz troszeczkę w tą stronę. Dobrze, i teraz wykładzimy to wszystko delikatnie tą największą szpachelką. Ona da nam już teraz takie naprawdę piękne wrażenie, popatrzcie, połączenia tych kolorów ze sobą. Aby móc wygładzić w ten sposób te partie kolorystyczne, musi być odpowiednia też gęstość farby. Jeżeli farby będzie za mało, szpachelka po prostu będzie tylko ślizgała się na niej i ściągała po prostu różne partie farby, odsłaniając nam płótno. Dołożymy sobie troszeczkę teraz bieli i porobimy troszeczkę takich efektów typowych właśnie dla wody, czyli odbić i świateł. Delikatnie szpachelkę wolną. Ona mi jeszcze lepiej tutaj będzie pracowała. Potrzebuję stworzyć takie wrażenie naprawdę miękkości tutaj. Dlatego ważny jest ruch też tej szpachli w tym momencie, łączenia samych barw.
Musimy czuć, że szpachelka mocno przylega do płótna i w zasadzie ona w nim jak gdyby pracuje. Ona nie może teraz pracować na zewnątrz, bo inaczej nie rozetrze nam tych poszczególnych partii farb, które chcemy połączyć. Czyli nie odrywam praktycznie szpachelki, ona jest naprawdę w tym momencie poparcie mocno wgnieciona. I dodajemy sobie jeszcze troszeczkę bieli. Dodajmy troszeczkę jeszcze różu cielistego, który też nam tutaj pięknie może wchodzić, tworzyć nam takie odbicia w wodzie, plamy. Tutaj sprawimy wrażenie, gdyby niektóre partie wręcz łączyły się ze sobą, zanikały w takiej mgiełce, one stają się już takie coraz dalsze, w pewnym momencie gdzieś po prostu łączą się w całość. Przepiękne różne półtony, różne nowe kolory, które wytwarzają się za pomocą połączenia tej szpachli, tworzą nam jeszcze dodatkową taką wzbogaconą gamę barw. Dobrze, tło zrobiło się już takie bardzo subtelne. Możemy jeszcze z tonu delikatnie pobrać odrobinę ciemniejszego koloru i wtłoczyć go delikatnie gdzieś w tą górną przestrzeń, tak żeby ona troszeczkę stała się mimo wszystko taka cięższa dla równowagi kompozycyjnej. Myślę, że wystarczy. Dobrze, możemy się teraz skupić już na konkretach. Spróbujemy sobie, oczywiście szpachelką dzisiaj pracujemy, stworzyć troszeczkę takich subtelnych gdzieniegdzie liści, płaskich liści, na których pojawią nam się nasze piękne lilie. Od dołu niech będą delikatnie zacienione. Tutaj ta ciemna zieleń, taka zgniła ta zieleń, piękna, wchodząca w brąz. Do tego ten kolor ciemny, głęboki, czyli połączenie granatu z czernią bardzo pięknie będą współgrały. Fiolet połączony z taką bardzo ciemną zielenią również daje nam bardzo ciekawe efekty takiej głębi. Tym bardziej, że pojawi nam się róż w różnych odcieniach i on ma tutaj też prawo gdzieś ten fiolet pojawić się jak najbardziej. Możemy go od razu połączyć nawet z takim karminem gdzieniegdzie. Niech on już akcentuje się na naszej wodzie delikatnie. Taka jaśniutka zieleń bardzo dobrze na przykład współgra z ochrą w połączeniu.
i ona pięknie nam się również tutaj z żółcienią może połączyć i to wszystko nam się może też pięknie gdzieś zaświecić na różnych takich górnych na przykład partiach tych naszych wystających gdzieniegdzie liści. Te liście są bardzo płaskie, one są takie niemalże sugestywne gdzieś w oddali. Tam będą jaśniejsze, bo to jest przecież dalej, pamiętajmy o tym. Te miejsca właśnie mówią nam o tym, że to jest cały czas ta sama partia wody, którą malujemy, że tam nie ma linii horyzontu, że my zawarliśmy na naszym płótnie tylko fragment, gdzie jest widoczna sama woda. Odrobina różu już tutaj zaczyna pięknie pracować, popatrzcie. Nieco większy liść, który jest zakrzywiony gdzieś, popatrzcie, od dołu. Tutaj ma cień z środka, też troszeczkę tego cienia wychodzi. Tutaj od brzegu będzie jaśniejszy, pokażmy, że on jest po prostu pięknie tak zakrzywiony do góry. Jeszcze tutaj niech on się nam pojawi. One są takie sugestywne, takie nie do końca dopowiedziane, bo chciałabym to wszystko utrzymać w takiej bardzo malarskiej konwencji. Niech te oleje rzeczywiście pracują, niech ta szpachelka tutaj tworzy nam takie cudowne, wypukłe struktury. Wówczas pomimo tego, że tematyka jest taka dosyć klasyczna, jak lilie na wodzie, obraz będzie sprawiał wrażenie bardzo nowoczesnego, momentami nawet abstrakcyjnego. Uwielbiam właśnie takie połączenie obrazów, gdzie wiadomo od razu, o co chodzi, widać konkretne, jakieś piękne elementy, aczkolwiek dajemy również widzowi dużo takiej możliwości wyobraźni, takiego niedopowiedzenia gdzieś. Dobrze, może jeszcze tutaj niech leży jakiś piękny listek. Bo od tych liści przecież zaczynamy, zanim przejdziemy do budowania gdzieś na nich samych również kwiatów. Już same kształty liści się pojawiły, bardzo takie sugestywne. Wejdźmy jeszcze delikatnie światłem gdzieniegdzie w tą wodę, w te cienie. Popatrzcie, taki manewr szpachelką bardzo pięknie powoduje i ściąganie tych niektórych górnych warstw farby, ale również narzucenie delikatnie właśnie takich struktur leciutko oświetlonych fal wody. Tworzymy w ten sposób taki delikatny ruch, który wskazuje oczywiście na to, że mamy do czynienia z taką, a nie inną strukturą materii.
tutaj przy olejach możemy sobie naprawdę dowolnie pracować, w dowolnym tempie każdy może wykonywać tą pracę, bo przecież farba nam nie wysycha, więc możemy tak naprawdę długi czas bawić się, szukać jakichś ciekawych efektów. Tam, gdzie jest cień, może się pojawić nam taki piękny, bardzo żywy turkus zamiast bieli. I ten turkus może również delikatnie odbijać się w niektórych momentach. Zobaczcie, tam gdzie są na przykład liście, to jest ten relatywizm barwny, który nam się zawsze gdzieś w obrazach naszych pojawia. Dobrze, spróbujmy się teraz troszeczkę nad samymi kwiatami pobawić, czyli róż piękny, do tego karmin, odrobina bieli i taką kolorystyką spróbujemy tutaj troszeczkę popracować. Zobaczcie, sama szpachelka ta mała układa nam się dokładnie tak, jak powinna, aby stworzyć piękne płateczki naszych lilii. Od góry niech one będą bardziej oświetlone, natomiast z tej strony, od której my je obserwujemy, możemy dodać właśnie odrobinę nawet fioletu teraz do tego karminu i stworzyć taki nieco ciemniejszy podkład. W ten sposób możemy ładnie uzyskać taki trójwymiar. Dobrze jest sobie przerobić troszeczkę farby tutaj na palecie najpierw. Stworzymy sobie różne piękne takie połączenia odcieni. Jaśniutko, z bielą, od góry. Dobrze, i kolejna. One mogą być jako pączki w niektórych, popatrzcie, miejscach, takie bardzo delikatne, gdzieś dosłownie lekko tylko dotknięte od dołu tym naszym ciemniejszym odcieniem. Tutaj może być w ogóle ciemniej, przecież pod spodem, prawda? Na prawo ułożyć się gdzieś cień, no wtedy się nam tak pięknie jeszcze dodatkowo osadzi. Popatrzcie, co się dzieje w momencie, kiedy taka lilia jest bezpośrednio nad wodą. Warto jest gdzieś tutaj jakąś sugestię kolorystyczną zrobić, żeby tym bardziej pokazać, że mamy jednak do czynienia z wodą, bo wszystko w niej się tu pięknie odbija. I delikatnie, tak sugestywnie pojedźmy jeszcze dalej. Może tutaj też w tych pięknych liściach znajdzie się jeszcze jakaś zakulona, delikatnie subtelna lilia. Nie wszystkie kwiaty muszą być takie szczegółowe, drobiazgowe, one nie powinny być nawet takie bardzo wypracowane. Niech one będą takie lekkie, niech one pasują nam do tej konwencji całej naszej takiej luźnej, bardzo malarskiej pracy.
Dodajmy sobie gdzieś na przykład leciutko tego błękitu, jako jakieś takie światełko, które nam się gdzieś ma prawo tutaj również pojawić. Musicie tylko uważać, żeby kolory się nie zbrudziły za bardzo, więc warto jest cały czas wycierać jednak tą szpachelkę o ściereczkę przygotowaną wcześniej. Dobrze, jeszcze dajmy kwiat, na przykład tutaj taki piękny pączek możemy zrobić. Tak troszeczkę więcej tej farby, popatrzcie, na tą szpachelkę trzeba czasami nabrać, żeby była szansa pozostawienia jakiegoś takiego właśnie konkretniejszego śladu. Leciuteńko niech ona się tutaj pojawia, ale od razu, tak jak w przypadku tamtej, zróbmy sobie cień. Dobrze. Brakuje mi tutaj może jeszcze jakiegoś drobnego elementu, jakiejś takiej troszeczkę w cieniu, niewielkiej lilii. Zasugerujemy sobie w taki sposób. Czegoś ciemnego jeszcze pod nią, z takiej mieszanki już naprawdę ciemnych barw. Troszeczkę tego oliwkowego, pięknego koloru. Miejsce, które jest tutaj takie bardziej wystające do słoneczka, do światła, po prostu rozjaśnia. I damy troszeczkę również odbicia samej tutaj w wodzie. To samo tutaj, odrobinę odbicia, popatrzcie, tego liścia musi się nam nie naleźć. I tutaj też troszeczkę musimy pamiętać naprawdę o wszystkich tych odbiciach w wodzie. One są bardzo ważne, dlatego że później taka woda wygląda naprawdę bardzo tak naturalnie. No i oczywiście o wszystkich cieniach, jakie tutaj gdzieś mogłyby się pojawić. Tutaj też kilka takich drobiażdżków dosłownie, powiedzmy, że pałączków jakichś wystających gdzieś z wody. One tutaj są nam naprawdę bardzo potrzebne. I gdzieniegdzie jakiś pączek może się nam tutaj pojawić, tak sugestywnie. Jak widzicie, takie naprawdę daleko, gdzieś już takie ledwo widoczne. No i oczywiście jak odbicia, to w drugim kierunku również. Pokażemy
widzimy, że to wszystko wystaje nam pięknie z wody, ale również się w niej naturalnie odbija. Jakieś ślady, takie dosłownie jeszcze drobiazgi, gdzieś słoneczko, które odbija jakieś poszczególne elementy. Ten żółty poparcie również przepięknie współgra z fioletem. On wcale tutaj nie robi się brudny. Stworzyły nam się jakieś takie również bardzo, popatrzcie, ciekawe historie, takie tylko sugestywne, a jednak widzimy, że coś ciekawego się również dzieje na tym dalszym trzecim planie, że tam też pojawia się cała kępa gdzieś naszych lilii, ale taka pojawiająca się jako jedynie maleńkie, drobniutkie plamki. W ten sposób bardzo ładnie budujemy sobie oczywiście odległości. Tą małą szpachelką również możemy bardzo ładnie budować właśnie jeszcze takie dodatkowe światełka na wodzie. Na przykład tym bardzo jasnym błękitem możemy sobie gdzieniegdzie jeszcze wejść, pokazać taką właśnie piękną, rozlaną jej strukturę. No dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zakończyć nasz piękny pejzaż, gdzie pokazaliśmy tylko i wyłącznie dzisiaj taflę, strukturę wody, no i oczywiście rosnącą gdzieś i pływającą na jej powierzchni również strukturę kwiatów, lilii tym razem, liści i skupiliśmy się na wszelkich odbiciach pokazujących właśnie, że mamy do czynienia z materią wody. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie doskonale bawić się farbami olejnymi i szpachelką podczas malowania tych pięknych wodnych lilii.